Przed śmiercią elfy często życzą sobie, aby ich ciało zostało wsadzone do drzewca, z którym byli blisko. Dzięki czemu żywica po prostu balsamuje ciało, które w ciągu kilku miesięcy przemienia elfy w driady, nymfy, rusałki. To piękna tradycja. Masz już swoje drzewo? Jeszcze nie do końca, ale pracuję nad tym. Po prostu nie uważam, że jesteśmy na tyle To dobrze, bo nie potrzebujesz. I nie będziesz potrzebowała dzisiaj. Nie uważam, że jesteśmy na tyle blisko. Aruto chciałby być pochowany w kurhanie, przygnieciony jakimś kamieniem. Najlepiej. Widzicie, że Haru tak trochę się rozmarzył. Ładny kurhan. Z bronią Ukharu. I może i Shodoj też. Niech Shodoj leży obok Ukharu. A jak Shodoj cię przeżyje, to co wtedy? Shodoj to zależy. Jak Shodoj będzie chciał zginąć Ukharu, no to ktoś musi zabić Shodoja, żeby Shodoj leżał koło Ukharu. Jak nie, to wypuścić Shodoja. Zależy od Shodoja. Rozumiem. Ja tak bardzo kochając podróżować po morzu, myślę, że chciałbym, żebym nawet po śmierci już stał się jego częścią, aby moje ciało zostało skremowane w ogniu i moja dusza odrodziła się w morzu. Co to za rozmowa? Jak już każdy się dzieli, to 5. poziom już jest. ja bym chciał, żeby moje ciało wróciło do rodziców. Gdzie rodzice Osaska? Przy Hammerfall. W niewielkiej wiosce. Daleko. Ukharu ma najbardziej na miejscu. To prawda, Ukharu. Zgadza się. Całe szczęście, że nikt nie będzie potrzebował tej wiedzy, którą właśnie uzyskaliśmy. Miejmy taką nadzieję. Zaczyna się robić ciemno? Nie. Okej. Widać tutaj wiele pochodni, które palą się znacznie lepiej niż te, które robią na pewno orki czy ludzie. Te pochodnie nie spalają się tak szybko. 6. Nagle winda się zatrzęsła. Z każdym poziomem, im niżej jedziecie, winda bardziej kołysza się na boki. Kto wie, jak głęboko tu jest. Szacujecie, że przestrzeń pomiędzy tymi poziomami to około 6 metrów. I widzieliście wiele oznaczników przy krasnoludzie, który was spuszczał na dół. Ale na pewno to nie była 7 maksymalna. Oj nie. Winda się zatrzymuje. Wychodzicie? Czy przed nami jest ciemność, czy są dalej rozstawione pochodnie? Przed wami jest jakaś taka wieżyczka kwadratowa, w której tli się światło
i daje dużo oświetlenia tej jaskini. Jaskinia jest obszerna, szeroka naprawdę i wysoka. I widać troszeczkę po prawej stronie wilgoć, trochę wody. I jesteście, żeby dać wam punkt odniesienia do tej mapy. Jesteście centralnie w lewym dolnym rogu. Tutaj zaczynacie. Skinieniem głowy do tego krasnoluda, że dziękujemy. No i Ukaru wychodzi. Ja wychodzę za Ukharu już mając swój oręż w ręku. Przynajmniej półklesz. Nel wychodzi za Rubanem. Prawiam szaty, pocałuję naszyjnik i idę. Ukaru zapali pochodnie, jak będzie ciemno. Jak na razie nie. Lloyd kupił lusterko. Będę mógł zaświecić, jeśli będzie trzeba. Kto wie, czy niektóre istoty nie przerażą się światła dnia przyniesionego w najciemniejsze zakątki jaskiń. Jakiś kawałek kamieni się obsuwa, spada, robi echo w całej tej jaskini. Jaskinia jest szeroka, przynajmniej tutaj, gdzie wy jesteście, gdzieś na około 80 metrów. Sporo przestrzeni. Ale widać w prawą stronę dużo kamieni, słupów kamiennych. To nie jest jakaś bardzo wykorzystana jaskinia. Nie była za bardzo eksploatowana. Po prawej stronie jest dużo wody. No, nie ma co tutaj tak stać. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej wrócimy na powierzchnię. Myślę, że powinniśmy ustawić się w jakiś określony sposób. Przed Ukharu pierwszy, Ruwen drugi, Nel Ukaru sądzi, trzeci. że Ruwen pierwszy. Ukaru drugi. Zgadzam się z Ukharu. No to staję na przedzie. Dobrze. Przed wami ta strażnica tli się, nikogo w środku niej nie ma. Wygląda, jakby miała nigdy nie zgasnąć. No wie. Pytanie, czy jakiś sprzęt leży koło albo wy tej strażnicy? Nie. Może jakieś stare papiery, ale nic na nich nie ma. W środku znajduje się taki cylinder z ogniem, który bucha i rozświetla dużą przestrzeń. Jak Powiedziałbym- wysokie to jest? Na całe 4 metry 5? Te papiery są puste? Tak, ale one są tak stare i tak zagniecione, że nie wydają się mieć jakiegokolwiek użytku. Okej. Dobrze. Idziemy dalej. Dziwnie tutaj. Mhm. Ruwen może odpali pochodnie. Czemu nie? Robi się już w końcu trochę ciemno. No i do tej mojej pustej ręki bez puklerza odpalam pochodnie. Dobrze. Idziecie dalej. Przed wami jest spadek. Metrowy. Jedynie. Zeskakujecie? Innej drogi chyba nie ma, prawda? Nie. No to ja chciałbym pierwszy powoli usiąść i później skoczyć. W sensie usiąść na tym i tak osunąć się na dół. Dobrze. Dziwię się, że krasnoludy nie zostawiły tu sobie żadnej liny. A to chciałem powiedzieć, że w drogę powrotną są wyrobione jakby w kamieniu takie schody. Ale one nie są takie, że są poziomo, tylko takie pionowo.
że można by się złapać, wsadzić nogi. No dobrze. Idziecie dalej. No tak, wszyscy chyba skaczemy, Zgadza się. przeskakujemy. Zauważacie na ziemi. Czy pochodnia jest zapalona? No tak, ja odpaliłem. Pochodnia będzie się palić coś około 1,5 godziny. Zauważacie tutaj na ziemi pozostałości wielu skał, węgla, jakiegoś może granitu, małe kawałki. Zauważacie również małe żyłki lawy na ścianach. Naprawdę małe. Ale jednak ciepło jest tutaj i duszno. Nam też się wydaje, jakby ciężej było oddychać. Ale mogło być gorzej. No nie wiem. Czuję się trochę, jakby ściany się na nas piszały do nas. Bez przesady, Lloydzie. Tu trochę tu goręcej. Słyszeliście? Przed wami ziemia jest pęknięta. W kształcie takiego S. Na pewno to nie jest czyjaś robota. Idziecie dalej? Tak. Innej drogi nie ma. Ale to jest takie pęknięcie, bo powiedziałeś, że jakby, w sensie jakby erozja ziemi. Wyobraź sobie przykładowo asfalt i wyobraź sobie na nim grube pęknięcie, sięgające paru centymetrów w głąb. Okej. Trzeba uważać. Może się zawalić. Tik. Do przodu. Do przodu. Do tyłu. Do tyłu. Dobrze. Ukharu oraz Ruwen. Ziemia się osuwa, a wy wpadacie pomiędzy szczelinę, która się pogłębia. Spadacie 3 metry w dół i otrzymujecie 6 obrażeń. Otarliście się od skał. Dosyć wąsko jest tutaj. Ciężko obrócić się wręcz. Paru właśnie o tym mówił. Może się zawalić. Fajna sytuacja. Jesteśmy w stanie wyjść stamtąd? Jak byś chciał? Powiem tak, szczelina nie jest szeroka, jest szeroka może na 70 centymetrów. Ściany są blisko siebie. Rozumiem, że jakby spadek jest po prostu dosłownie jakby w dół. Nie ma Zgadza jakby się. stopniowego. Ja chciałbym wyciągnąć linę w takim razie. I ile spadliśmy? 3 metry. Mam tylko 2 metry liny. Nel. Osesek. Ja się cały czas nachylam tam do was, patrzę na was. Ruwen rzuci linę. Złapią i będą wciągać. Mamy pochodnia spadła z wami. Zgasła? Nie zgasła, ale Lloyd znacznie mniej widzi. I Nel też. Lloyd, odpal lustereczko. Jeśli... To chyba dobry pomysł. I chciałem rzucić światło dnia. Lloyd, który z nas jest silniejszy? Podejrzewam, że ty. Jak Ukharu widział wczoraj Lloyda w łaźni, to stwierdzę, że Nel. Dziękuję. Nałóż łuk. Inkantujesz zaklęcie?
Inkantuję i się skupiam na Jak inkantujesz? O Aszo, stworzycielko, te otchłań ciemności, w której jesteśmy, proszę Nie zaświeć. działa na te słowa. Akurat. Elrad. Jeszcze raz. To ja się skupiam i za chwilę zainkantuję. Ja w tym czasie się nachylę. Ta lina nie będzie za krótka. Ja Ale mam... przepraszam, jak chcesz Nel dorzucić linę 3-metrową? Przepraszam, 2-metrową, kiedy ona jest 3 metry nad tobą. Ciągam moją włócznię, przywiązuję linę do niej. Jak Nel się odsunie, Ukaru nie chce trafić. Odsuwam się. I po prostu rzucam włócznię tak lekko, nie? Ale tak, żeby po prostu wyleciała stamtąd. Dobra. Dobra. Udaje ci się. Lloyd inkantuje. Lux per hanac barathum tenereabrum lacunet tererambre deficenant. I nagle ze swojego lusterka powstaje bardzo silne światło, oświetlające wszystko, co jest przed Lloydem, bardzo dokładnie. Kieruję to lusterko na różne strony, zobaczyć, czy gdzieś jest w ogóle, gdzie jest przywiązać tą linę, bo cały czas się skupiam na tej linie, o której słyszałem. Skała jest po waszej lewej stronie, dosyć spora jest tutaj, można o co zahaczyć. No ale jak przywiążesz, to nie starczy liny dla nich w ogóle. On rzucił z tą włócznią, tak? Chcę ją wbić w ścianę tej przepaści i trzymać tą włócznię dodatkowo. Dobrze. Nel, proszę powiedz mi, jak głęboko są i czy liny starczy? Ledwo chyba. Niech zrobią pętlę i włożą nogę i spróbujemy ich wtedy wciągnąć. Pytanie, Tą pętlę. czy szpara, znaczy ta szczelina jest na tyle wąska albo szeroka, że włócznia, jak się ją tak położy, to ona będzie po prostu leżała? Nie. Znaczy, chwileczkę, powiedziałem, że jest szeroka na 70 cm. 70 centymetrów. Włócznia ma 85, więc tak. Ukaru ma pomysł. Gdyby zawiązać linę na włóczni, spuścić na dół, położyć włócznię, to jest 70, tu jest wąsko. Ukaru i Ruwon mogą się wspinać nogami po jedną stronę, a plecami po drugiej. Nie obciążą wtedy liny, włócznia się nie złamie. Będą tylko się asekurować. Robię jak mówi. To jest dobry pomysł. No i trzymajmy kciuki, żeby włócznia faktycznie elficko... Bo wiesz, o co mi chodzi, żeby nogami po jednej i po drugiej ścianie, żeby tylko się asekurować tą liną, nie? Ewentualnie Nel i Lloyd mogą trzymać linę. Trzymamy ją. Zmniejszy obciążenie. Lloyd, trzymaj ze mną. Mam Trzymacie za włócznię? Za linę. Nie, za linę. Nie możecie trzymać za linę, jeżeli lina jest po środku włóczni i zwisa w przepaść. Takie króciutkie rączki mają? Dobrze, to Czy chciałbyś, żeby na pewno stanęli centralnie nad przepaścią i trzymali za linę? Nie, mogę się położyć. ewentualnie Lloyd może się położyć, a Nel będzie go trzymać. Ewentualnie Lloyd może zeskoczyć i tam zostać. To też jest opcja. Nie, dajesz nam światło. Jeszcze pytanie, to jego światło jest jak reflektor, nie? Tak, Jakby tak świat, dobra, okej. zgadza się. Na obrębie stożka takiego bardziej. Dobra, niech Ruwen spina się pierwszy. Jest pewnie lżejszy od Ukharu. Mniejsza szansa na złamanie. Pewnie. No dobra. No to chwytam się tej liny i podążam, tak jak mówił Ukharu, jedną stronę tej wąskiej spadku wąskiego opieram się plecami, a drugą wspinam się nogami, asekurując się liną. Dobrze.
Rzuć proszę na zręczność. Z przewagą. Trzy. Naturalna jedynka, a potem dwójka. Wow. Obawiasz się, że to miejsce może być twoim grobowcem? Nie, usunąłeś się po prostu, jak wchodziłeś, to po prostu ziemia się cały czas osuwa. Te kawałki skał, ciężko się złapać, ciężko się zaprzeć nogami. To nie działa, Ukwaru. Suwa się ziemia. Ruwen źle robi. Ukharu pokaże. Też z przewagą. Ukharu mówi, żeby nogami po dwóch stronach. I tylko asekurować się liną. 16. 16. Wychodzisz. Udało się bez problemu. Ale Ruwen nadal tam na dole. No, wyciągnijcie mnie stąd. Proszę was. Dobra, Ruben. Nie, dobra, Ukharu, trzymaj mnie. No Pomogę. dobra, trzymam Nel, cokolwiek chcę zrobić. Próbuję zejść tam na tyle, żeby Rubenowi było łatwiej po prostu... Żeby musiał wejść do połowy, a potem, żebym mogła go wciągnąć. Poczekaj, jeśli mamy Ukharu, to możemy go wciągnąć dosłownie. Zróbmy ten pomysł może z pętelką, że włoży tą nogę w pętelkę na końcu liny i my go po prostu wciągniemy. Ukharu sądzi, że lepiej albo wiązać wokół rąk. W sensie wokół torsu. Nie chcemy wyrwać Ruwenowi nogi. Prawda. To prawda. Spróbujmy. Ale wam nie starczy liny na to, żeby go obwiązać i jeszcze złapać za tą linę, żeby móc go wciągnąć. Wiecie o tym. Właśnie dlatego chcę, żeby Ukharu trzymał Nel za nogi i ona... Ruwen ma wejść tylko do połowy i ona go potem wciągnie razem z Ukharu. Dobra. No dobrze, zróbmy to. Od Nel na zręczność i od Ruwena również. Bez przewagi? Z przewagą. Z przewagą. Ja też z przewagą, czy bez? 17. 19. Dobrze, udało się wszystko. Wyszedł. Cały Mój, umorusany. czego i tak nie widać. Zdradliwa ta ziemia tutaj. Na Aszę. Jednak wolę pływanie. Dajcie Ukharu jego włócznie. Oddajemy Ukharu włócznie. Ja zwijam tą linę i chowam sobie z powrotem. Dobrze. Jest rozwidlenie dróg. Z jednej strony można iść w prawo, w lewo lub do przodu. W którą stronę chcecie iść? Z lewej strony, jak Lloyd świeci, wydaje się, że jakiś szyb, jakaś kopalnia może była. Z prawej strony widać duże skały. Tutaj jest wąskie trochę przejście, a do przodu nie widać za bardzo nic. Głęboki tunel, kręty. Gdzie drużyna chce iść? W prawo czy w lewo? Ukharu uważa, że środek jest bez sensu. Proszę, patrząc na mapę. Możemy sprawdzić. Na mapie w prawo są jakieś źródła. Chodźmy w prawo. Chodźmy w prawo, spróbujmy tej drogi. Zobaczmy te źródła. Dobrze. Przeciskacie się przez kamienie? No nie ma chyba innej drogi, nie? Tak. Tik, tik. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Dobrze. Spada na was wszystkich kamienna ściana, przez którą się przeciskaliście. Poruszyła się przez to, że próbowaliście ją przepchnąć. Ona nie była zbyt stabilna. Miażdży was. Każdy otrzymuje z was 10 punktów obrażeń. I jesteście zmiażdżeni obecnie. I was przygniata do ściany.
Czekaj, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem sytuację. My możemy tą ścianę jakby odepchać na miejsce? Możecie próbować. Okej, dobra. Jest ciężka jak cholera. Wszystko jak u was. Ręce przed siebie i pchać. 3. Nel, poczułaś też, że coś pękło w twojej torbie. Uniósł się zapach perfum. Mój towar. Towar nie jest teraz najważniejszy. Rzućcie proszę na atletykę. Wszyscy. Dwadzieścia. 11. Ten? 9. Potrzeba więcej siły do tego. Gniecie was jeszcze mocniej. Kolejne 5 obrażeń dla wszystkich. Czy jestem w stanie wyślizgnąć się od boku? Czy jest zbyt mało? Okej. Kto szedł ostatni? Lloyd. Lloyd. Tylko Lloyd może się wyślizgnąć, ale jeżeli się wyślizgnie, prawdopodobnie ten ciężar jeszcze bardziej przygniecie osoby, które tam pozostały. Musicie Pytanie. spróbować. Tak? Czy jest na tyle, gdzieś jesteśmy w stanie ruszyć się, żebym mógł moją włócznię podłożyć, żeby za tą ścianę podtrzymać? Złamiesz tą włócznię na 100%, jeżeli to spróbujesz. Jakby ciężar jest naprawdę wiem. ogromny. Tylko chodzi mi o to, czy... tego nie będę... Nie ma czasu. Musicie rzucić ponownie na atletykę. No dobra. 6. 9. 5. 20. Nadal jest naprawdę ciężko. Ten kamień ma co najmniej 400 kilo. I przez to, że jest rozłożony dosyć równo, dogniata was jeszcze bardziej. Kolejne 5 punktów dla wszystkich. 3. 4. Coś pękło w klatce piersiowej Lloyda. Może żebro. I jeszcze raz. 3, 2, 1. 1. 15. 6. O nie. 11. Ledwo. Ledwo. A kamień osuwający się spada na lewo, uwalniając was z tego. Lloyd opada na czworaka, ciężko dysząc. Nel dosyć podobnie. Tu Zaczyna właśnie kaszleć po krwią ścianie. bardzo gwałtownie. To nie wygląda normalnie. Zupełnie. Ruwen ociera sobie czoło. Wracajmy stąd. Jebać tą robotę. Nie, Ukharu nie sądzi, że zostawić robotę, ale powiedzieć Wiktorowi prawdę. Tak. Nie ma co ryzykować życia. Czekajcie, stop. Wzięliśmy 100 sztuk złota od tamtego. Poddamy. Wolę móc mieć szansę zarobić 100 sztuk złota, niż nigdy nie mieć szansy nic zarobić. Już nie mamy tych 100. Dokładnie. Biorę tam Musimy to Nel pod zrobić. rękę. Ukharu, bierz Alexa. Widzisz, że z ust Nel wypływa krew. Ukharu. Lloyd cały czas kaszle krwią, że przed nim jakby już jest malutka kałuża tej krwi, którą wykaszlał. Nel ją po prostu wypluwa co jakiś czas. Nie możemy iść Widzisz, dalej. widzisz, że się na pewno ledwo trzyma. I na pewno ma coś złamane. W takim stanie nie będziemy walczyć Ukharu. Nie mamy żadnych szans. Ja czuję się, jakby mi mięśnie od kości odchodziły.
Dobra, biorę Oseskę na ręce, po prostu jak się bierze pannę młodą. Ja biorę Nel pod ramię i cofamy się. Pozwalam, ale idę trochę wolniej. Staram się utrzymać ten panel, żeby mogła iść swobodnie. Ruben, Mhm. skoczymy tą dziurę. Ukharu was przerzuci. Proszę, nie. Lloydzie, jesteś Jak w się stanie. wycofamy, to będę mógł was wyleczyć. A i jedna rzecz jeszcze. Lloyd, rzuć proszę na kondycję. 17, bo dodać tu. I jeszcze raz. Dobrze. Weźcie jeden. Utrzymałeś nadal światło dnia pomimo sytuacji. Co robicie? Cofamy się do wejścia. Mogę was uleczyć wszystkich. W sensie, cofamy się pod tą dziurę, do której wpadliśmy, gdzie na chwilę przystaniemy. Dobrze. To nie jest tak strasznie daleko. Zaledwie jakieś 20 metrów. Jesteście tam. Kładę Oseskę na ziemi. Lekko. Lloyd, zrób co możesz. Ja chcę odpalić drugą pochodnię, bo zgaduję, że tą pierwszą straciłem w dziurze. Pewnie pali się w dziurze. Ale mamy światło dnia. No ale... Zacznę Aha, od ciebie. Zacznij od siebie. też tak myślę, Lloydzie. Tak uważam. Przykładam sobie ręce do żebra, którego czułem, że coś mogło mi tam pęknąć. I Czułeś taki cholerny nacisk od tej skały. Jakbyś naciskał na pęd jakiś, jak na gałąź. Jakbyście próbowali urwać gałąź, nagle krsz. Dobrze, lecz się. za pierwszym razem mi się nie udało. Spróbuję jeszcze raz. Za drugim razem na szczęście się udało. Ta witalność wraca do ciebie. 16 punktów uleczonych obrażeń. Teraz pomóż Nel. My z Ukharu i jakoś sobie jeszcze poradzimy. Próbuję to tym dłuższym sposobem. Jest bardziej optymalny będzie w tej sytuacji. Moim zdaniem. Zrób, możesz. Po prostu. Niech przestanie tak boleć. Ja jeszcze bandażem owijam w międzyczasie. Podaję Nel miksturę zdrowia. Wypij to, powinno złagodzić ból. Taki ten nagły, a ja postaram się z resztą obrażeń. Wypijam. Ona daje D10 zdrowia plus kondycja plus twój poziom. Ja rzucam, jednak nie owijam sobie w bandaży, tylko rzucam Ruvenowi. Czyli będzie D10 plus 4. 6. Dzięki Ukharu, ale jesteś pewien? Tak. Nie odmówię. Ile daje bandaż? D5 plus kondycja. Po godzinie. Po godzinie, no. Chciałem odprawić nad Nel rytuał. A ja się obwiązuję bandażem. Czy teraz mam rzucić na wyleczone, czy jak mi powiesz, że minęła godzina? Jak ci powiem. Dobrze. Tylko ten bandaż to się nie nadaje do tego. Jak spaliśmy, mógł skręcić kostkę, zawsze to coś usztywni. Ale nie skręcił. To są obrażenia wewnętrzne, Dobra. nie zewnętrzne. Nie rzucaj, będziesz miał na później. No dobra, no to rozwiązuję bandaż i chowam. Ukharu mi go dał.
Dobrze. Lloyd, Ale zamierzasz ja- odprawić rytuał? Tak, nad Nel. Jakieś pomrukiwanie w tych tunelach? Które mnie najwidoczniej rozproszyło, bo rytuał jest niepowodzenie. Lloyd, szybciej. Proszę. Nie pospieszaj mnie! Nic nie czuję, Lloyd. Po tym, co zrobiłeś. Chyba nie działa. Próbuję nad Ukharu. Żeby wytłumaczyć. On się udał, ale troszeczkę tylko. Bo byś musiał mieć 2 jedynki, żeby to nie wyszło. O, Jeżeli jest ponad ilość jedynek, no to wtedy się nie udaje, tak? Czyli jeżeli mamy 3 kości D6 i 2 z tych kości będą jedynkami, to wtedy się nie udaje. Chyba że grasz czarodziejem, który jak ma jakąkolwiek jedynkę, to nic się nie udaje. okej. No to troszeczkę się udało. Tak, udało się w sumie 5 punktów wyleczyć, czyli no takie liźnięcie tylko. Ukharu, chciałem spróbować teraz z tobą. Ale Ukharu gdzieś przyszedł pod ścianą, więc no trochę może nie tyle co cię zlewa, ale nie reaguje na to, co mówisz. Podchodzę do niego. Czy mógłbym ci pomóc? Kiwa głową. Chciałem też nad nim odprawić rytuał. No dobrze. Nie. Nie. 2 jedynki. Rytuał jest nieskuteczny. Niestety nie działa to jakoś na Ukharu. Chciałbym ostatni raz spróbować na Ruwenie. Dobrze. No nie wyszło. Nie udało się. Już trochę lepiej, dzięki. Nie ma problemu, ale muszę jeszcze zająć się Ukharu. Rób swoje. Podchodzę do niego. 13 punktów życia przywróconych Ruvenowi. Jest to duże dla ciebie obciążenie, używanie tylu zaklęć i tylu energii na tylu celach jednocześnie, co chwila. Niedługo prawdopodobnie wyczerpię swoje siły magiczne. Przykładam swoją rękę do piersi Ukharu. Iweria, Noni. I próbuję leczyć. Zaklęcie jest nieskuteczne. Ukharu jest niewyleczalny po prostu. Niestety. Nie czuję się najlepiej. To... Przepraszam was wszystkich. Jestem bezużyteczny tutaj. Odpocznij, ale Ukharu uważa, że trzeba wyjść i albo powiedzieć temu krasnoludowi, że niech sam sobie pójdzie i to znajdzie. Możemy mu pomóc w tym. Ale niech pójdzie z nami. Albo niech podwyższy stawkę. Albo niech... skontaktować się z Wiktorem i powiedzieć prawdę. Bo Ukharu nie widzi sensu. No, odrobimy mu te pieniądze. Przynajmniej będziemy w stanie. Jak będziemy żywi. Próbujmy przejść tą dziurę. To jest 1 metr skoku. W tą stronę przyszliśmy normalnie.
Tak, no cofamy się do wyjścia. Mamy się. Zamierzacie wyjść z jaskini? Tak, Mhm. na powierzchnię. No dobrze. Właśnie, jak jest z tą windą, jakby ona przyjedzie, stoi tam? Jakiś dzwoneczek? No dobrze, no to opuszczacie ranni, zmęczeni. Wychodzicie z jaskini. Jeżeli chodzi o tą windę, to faktycznie jest tam dźwięk. Jak tam byliście, to były takie rury metalowe i słyszycie dźwięk, jakby jechała w waszą stronę. Musicie chwilę poczekać i dacie radę. Po chwili przyjeżdża, a wy jedziecie na powierzchnię. Jesteście już na górze. Więc jaka decyzja? Poinformować? Poinformować krasnoluda, moim zdaniem. Moim zdaniem nie ma co iść do tego idioty. Lepiej od razu Wiktorowi powiedzieć. Myślicie, że Nie zgadzam się, absolutnie. ten gość nam pomoże? Nie zgadzam się, absolutnie. Wzięliśmy od niego pieniądze i coś jesteśmy mu winni. Wytłumaczenie co najwyżej. Nel. Myślę, że możemy iść początkowo. Możemy zobaczyć najpierw, co nam powie krasnolud. Jeżeli odpowiedź nas nie usatysfakcjonuje, skontaktujemy się z Wiktorem. I Ukharu się zgadza z nami. Chodźmy do tego krasnoluda w takim razie. Idziemy do tego Oskara. Nie, Olwina, przepraszam, Oskarsona. Mhm. Wasze morale spadają o 5. Ponieważ no była to bardzo nieprzyjemna rzecz i otarliście się o śmierć wszyscy razem. Ta jaskinia stała się prawie że waszym grobowcem. Na szczęście udało się wyjść. Idziecie do niego tunelami. Wchodzicie. No, jesteście jacyś poobijani. Ostrzegawczyś. W jaskini zawalił się na nas strop. A. No tak to jest z jaskiniami u nas. O, to bardzo nam miło, że wyjaśniłeś nam, że tak to jest. To jest stary tunel. Też tego nie mówił. Gdzie artefakt? W jaskini? Jeszcze nie został przyniesiony, że tak to powiem. Ponieważ prawie otarliśmy się o śmierć. Cholera. A spotkaliście te monstra? Można Nie. powiedzieć, że coś słyszeliśmy, jednak nie widzieliśmy. Wystarczyło nam sama jaskinia, żeby się otrzeć o śmierć. To dosyć duża jaskinia z tego, co widzę po mapie. Ukharu powie tak. Pan Wiktor chciał, żeby artefakt był u niego maksymalnie za 6 dni. Minęły 3. Droga trwa 2. Drużyna nie jest w stanie dzisiaj wyruszyć. Dopiero jutro.
Jeśli jutro nie wyruszy, albo jeśli znowu stanie się to samo, chcąc nie chcąc, zapłata przypadnie. No to jakie ja mam wyjście? Spróbujcie jutro. Tylko karczma jest za droga dla nas. A, to przyszliście po więcej. A jutro usłyszę, że się nie da. Może się nie dać. Może się nie dać. Chcę swoje 100 sztuk złota z powrotem. Czyli sam pójdzie spróbować. Jak byśmy umarli, co prawie byśmy zrobili, to sztuki złota czekałyby na pana tam na dole. I w sumie, dlaczego pan nie może teraz pójść po nie razem z nami? Ja mam się pchać w tunele? A robił coś pan w nich w pierwszym momencie. Byłem na samym początku, kiedy te istoty przyleciały do mnie. Sam w pojedynkę mam z nimi walczyć. Nie, drużyna może i pójść. Ze mną? Mhm. Nie, nie. Nie ma takiej w ogóle możliwości. Mi bardzo przykro. Czy zna pan w takim razie kogoś, kto mógłby nas przeprowadzić bezpiecznie przez tunele? Trzeba byłoby kolejnemu zapłacić. To wy chyba tak zarabiacie na życie takimi rzeczami. Pod ziemią pierwszy raz. Krasnolud zarabia na tym, że tworzy artefakt i dostarcza go dostawcom, a nie dostarczył. Inaczej wy byście nie mieli zarobku, co? Nam wystarczyło dostarczenie artefaktu do pana Wiktora. Nie musieliśmy... No i życie nie jest takie proste, chłopie. Ale na tym polegała nasza robota. A pan nam ją utrudnił. I prawie straciliśmy przez to życie. A wolę mieć jeszcze okazję zarobić cokolwiek. Nie mam nikogo, kto z wami pójdzie. Nie wygląda też pan na chętnego, żeby zrobić cokolwiek z tym stanem, w którym teraz jesteśmy. Wszyscy. Wiem tyle, że wam zapłaciłem, wróciliście z niczym i mówicie, że może to nie zostać wykonane. Tak bardzo chcieliście Wydaje mi się, że jesteśmy w podobnej sytuacji. Tak bardzo chcieliście zapłaty z góry. Wydaje mi się, że jesteśmy w podobnej sytuacji, czyli że za coś zostało Drużyna zapłacone. miała odebrać i jechać z powrotem. Poza tym wydaje mi się, że nie chce pan mieć 4 niewinnych dusz na swoim sumieniu. I jeszcze gniewu pana Wiktora, który nie dość, że nie dostanie artefaktu, to jeszcze jego posłannicy zginęli. Bo w ogóle są zgubiony. Dokładnie. Jak wam mam pomóc? Z obojętnością i rozczarowaniem skłania się do was. Paru mówi, drużyna może wyruszyć jutro, ale potrzebuje 60 sztuk, żeby opłacić lokal. Psia mać. No chyba, że krasnolud mości zna jakiś inny lokal. Tańszy. Znam jedną przyjemną jaskinię. Na żarty się zebrało. Żarty. Kontynuuj. Jak nie chce pan opłacić lokalu, zawsze może nas pan ugościć u siebie w domu. To jest mój dom. No tak. Pięterko mam niżej. Nie, tutaj nie. Tutaj są moje rzeczy. Nie wiem, czy mi nie wyniesiecie pół sklepu, jak będę spać. Tu Nie znam może was. spać tam, gdzie mości krasnolud. Nie macie żadnych tytułów, żadnych... Pierwszy raz was na oczy widzę. My pierwszy raz widzieliśmy jaskinię. I pierwszy raz widzimy pana, a potem świat o nas usłyszy. I jeszcze pan zobaczy.
Natomiast w tym momencie na razie wyrabiamy sobie dobre imię. Jak światło was usłyszy, Jesteśmy światowi. jak was pokonało wejście tylko do jaskini. Uważa, że... Ja mościka nie jestem spłukał wojownikiem, ja jestem rzemieślnikiem. I swojej roboty też nie dopilnował. Mówię to ciszej. Albo przestaniecie pyskować, albo załatwimy to w inny sposób. Haru mówi, drużyna może wyruszyć. Ja zawsze mogę powiedzieć Wiktorowi, że to wy zabraliście artefakt i z nim zniknęliście. I jestem pewien, że po tylu latach znajomości to mi uwierzy, a nie wam. A. Więc raczyłbym bacznie dobierać słowa. Ale drużyna wróci do pana Wiktora, więc co miałaby wracać? I myślę, że w Talon Guardzie są odpowiednie osoby, które potrafią wykryć, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie. Mhm. I co jeszcze? Tak to jest po prostu. Nie ma takich zaklęć. To samo mówił o telepatii, czy jak to tam się zwie. A jest. Róbcie jak chcecie. Jeżeli chcecie chojrakować i pokazać, że tylko wyciągacie pieniądze, proszę bardzo. Ale w Thorhalr usłyszą o was. To co? Na 3. poziomie jest jaskinia. Zamieszkała przez coś. Nie. Paru górników ma tam chatkę. Haru niezbyt rozumie. Nocleg w jaskini. Mhm. W tunelu. Jest ciepło, przytulnie. Wyżywienia tam nie ma, ale to musicie już na własną rękę. Bańka koziego mleka, jakieś grzybki i żołądek syty. Potem dostaniecie kolejne 100 sztuk, więc Patrzę po towarzyszach. Lloyd Wzruszam kiwa ramionami. honoru troszkę. Honor martwemu i tak w niczym nie pomoże. No dlatego z takim nastawieniem to nigdy w życiu nie dostaniecie się do Tor Myrdal. głową. Lloyd zaciska usta w linię. I ja był Haru po prostu wychodzi. Ja wychodzę za Ukharu po prostu i mówię, wy decydujcie. Mi obojętnie już szczerze. Jaskinia na 3. poziomie, tak? Tak. Łatwo znaleźć tą chatkę. No tak. Jest od razu po lewej. Do zobaczenia zatem. Też wychodzę. Danej wyprawy. Tylko nie uszkodźcie tego artefaktu. Lloyd wychodzi już też. Nel sobie myśli, żebym ja pana nie uszkodziła. I również wychodzi. Słuchaj, Nel, wiem, że to jest słaby, może być słaby moment, ale bardzo dobrze sobie radzisz w mieście i czy byłaby okazja, możliwość, że też byś tak dobrze radziła sobie w jaskini? No tak, tylko chyba potrzebowałabym chwili, żeby się do tego przygotować. Gdyby ten skończony dureń powiedział to wcześniej, to byśmy mogli przynajmniej się przygotować do tego. Na przykład gdybyśmy już wiedzieli, że jedziemy po to, żeby ratować ten artefakt. Nel sobie ponownie myśli. Siamać te krasnoludy. Takie małe, a jednak Haru uważa, że i tak powinniśmy teraz powiadomić pana Wiktora. Albo jeśli nie teraz, to po wykonaniu misji. Hmm. Artefakt będzie miał, miejmy nadzieję.
To co robicie? Na razie stoimy. Na razie stoimy. Znaczy odejdziemy trochę od tego sklepu z artefaktami. No, wiadomo. Myślę, że na razie, nie wiem, poprzechadzamy się trochę po mieście i porozmawiamy między sobą. Tak, żeby po prostu nie stać na środku. Ukaru po prostu uważa, że pan Wiktor, chcąc nie chcąc, powinien o tym wiedzieć. A czy będzie to... póki będziemy żyć. Chciałabym mieć jednak w nim sojusznika. Pytanie, czy... Nam uwierzy. Pytanie, czy nam uwierzy i pytanie, czy chcemy mieć sojusznika również w tym krasnoludzie. Ukaru nie chce mieć takiego sojusznika. Wykonuję magiczne artefakcje, ale... Jest okropny. Ukaru bardziej chodzi o to, żeby znaleźć artefakt, ale tak czy siak poinformować pana Wiktora o tym. Czy to już nawet na miejscu. Te. Możemy tak zrobić. Pan Wiktor przynajmniej był z nami szczery. Dlatego my też będziemy. To prawda. Odpłacimy się szczerością. A będziemy musieli spać w jaskini, no nie mamy innego wyjścia. Chyba że zwijemy swoje nogi w drogi i zejdziemy z tego miasta. A jeszcze mówiąc tobie o Kucharu, jeśli chciałabyś się teraz skontaktować z panem Wiktorem, to mógłbym to zrobić, ale prawdopodobnie wyczerpałbym wszystkie swoje dzisiejsze już zapasy energii. Możemy napisać list. Ukaru uważa, że teraz nie ma sensu. Można spróbować jeszcze raz. Jeśli się nie uda, poinformować go od razu. Jeśli się uda, poinformować go, jak będą już w Talongardzie. Byleby tylko ten krasnolud nas nie uprzedził. Jak mówię, jestem praktycznie pewny, że klerycy Elrata potrafią rozróżnić prawdę od kłamstwa. Ale pan Wiktor nie jest klerykiem Elrata. Ale w Talonguardzie jest ich pełno. To prawda. No nic, znajdźmy ten tunel. Najpierw nie zjedlibyśmy czegoś. Chyba taniej będzie jeść nasze pieniądze, niż je zmieniać na jedzenie. Tutaj. Miasto nie na naszą kieszeń. Jest tutaj może bank Shantiri? Jest. Podobno był. O, Możemy... Skarbnica. Ukharu i Ruwen mogą iść do skarbnicy Shantiri. Możemy sprawdzić, czy coś zostało po naszym występie. Jeżeli dostalibyście 60 sztuk złota, możemy je wydać tutaj, jeszcze na jedną noc. Pamiętajcie, że jeszcze chodzi o koszty jedzenia, które ostatnio łaskawie nam odpuścili. Ukharu uważa, że i tak lepiej iść do tej jaskini. Gdyby ten Olwin powiedział o niej wcześniej, może drużyna mogłaby się wypytać tej krasnoludów, co, gdzie i jak. Moglibyśmy. Może inaczej by się to skończyło. Jeśli w ogóle chcą rozmawiać. Ale tak, to nie jest najgorszy pomysł. Ukharu idzie do skarbnicy Shantiri. Może Pójdę jest z jakaś tobą. opłata. Idę z tobą. Nel, pójdź z nami może. Pójdę. Dochodzicie do złotego budynku, przypominającego ten troszeczkę ze strefy handlowej w Talonguardzie, chociaż troszeczkę bardziej kwadratowy. Też jest złoty. Macie napis duży skarbnica Shantiri. I po krasnoludzku i alficku i orkijsku. No to wchodzimy. Ile jest stanowisk? 3. Podchodzę od razu do jednego.
Są jacyś ludzie właśnie? Jest jakaś kolejka, czy... Tak, parę jest osób, ale spokojnie dojdziecie teraz, bo tam ktoś coś załatwia, kupno No dobra, to domu. się ustawiam. Ja też się ustawiam za Ukharu w takim razie. Chyba, że jest krótsza kolejka, to w tej krótszej. No jak powiedziałem, dojdziecie spokojnie do okienka. Dobra, podchodzicie. Krasnolud jest z krótkimi akurat włosami i srebrną brodą. Witam w skarbnicy Shantiri. Wyjmuję ten papier, który dostałem od numizmatyka. Numizmaty. Tak. Chciałbym zrealizować. Sekunda. Patrzę coś... Jakieś magiczne portale. Nie wiadomo co to jest. Do końca się pojawia. Wraca do ciebie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, już minęło przecież 4 dni. 2 dni jak jechaliśmy. Ale to pan do mnie? Tak na głos myślę. Ja na to wpływu nie mam. A wiadomo kiedy by było. Pewnie jutro. Dziękuję. Teraz moi przyjaciele tutaj. Odchodzę, żeby moi mogli skorzystać z stanowiska. No dobra, podchodzicie? Ukharu chciał sprawdzić, czy są jakieś pieniądze na koncie Ukharu. Jak Ukharu się nazywa? Ukharu Ashavi. Sprawdza coś. Podchodzi znowu do tego magicznego portalu. Patrzy chwilę, wraca do ciebie. Nie ma nic. Dziękuję. To ja też odchodzę. Ja nawet nie podchodzę w takim razie do okienka. Ja podchodzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie przychodzę tutaj z pytaniem, czy w takiej skarbnicy można pożyczać pieniądze? Ależ oczywiście, że można. Rozumiem. A do jakich kwot? O. No zależy oczywiście od możliwości, ale to powiedzmy 500 000 monet. Rozumiem. No nic, ale na razie chciałabym sprawdzić swoje konto bankowe. Znaczy, swoje... Kurwa. Chciałabym sprawdzić, czy jest coś może... Czy mam jakieś dostępne pieniądze? Nazywam się Nel Shafrot. Nie, tak, Shafrot. Nie jest pani pewną? Niestety nie mogę sprawdzić. Rozumiem. No dobra, co reszta robi? No ja czekam przed bankiem, aż Nel wyjdzie w takim razie. Tak, wychodzę. No to wszyscy wychodzą. No to my z Ukharu jesteśmy spłukani. Ja mam trochę sztuk jeszcze złota. 8. Ja mam jeszcze 20 przy sobie. Chociaż mam jeden problem. Nie pamiętam, jakie nazwisko podałam, kiedy byłam ostatnio w banku. Jak to? Jak to w ogóle możliwe? Nie podałeś swojego? Masz 2 imiona, ja mam 2 nazwiska. Nie pamiętam, które podałam. Nie Przez co nie rozumiem. chcieli sprawdzić. Ja podałem z oba imiona tu w banku. Ale ja podałam jedno. Mój lacie. To... co my teraz... Czuję się naprawdę
paskudni. Bo my nie. I przykro mi, że widzieliście mnie w takim stanie na dole. W porządku, Lloyd. Nie twoja wina. Już wiem, które nazwisko podałam. Ale i tak mnie już nie sprawdzi. Co teraz? Prosta robota. Jak to mówiła pani Krysia? Prostsza robota. Proste. Tak, tylko przywieź. Przywieźć, tak. Pójść. Wszystko tak. Prościutkie, po prostu jesz. Prostszego wybrać nie mogliśmy. Już idealne cumowanie statku było prostsze niż to. Myślę, że jak zakończymy ten cały bałagan, to się nam należy huczne świętowanie. I z tą myślą myślę, że może nas trochę zmotywuje do zrobienia tego, co musimy. To co? Najpierw kierujemy się na jakąś strawę, czy chcemy sprawdzić te pokoje, w cudzysłowie, miejsce, gdzie będziemy mogli spać? Najpierw zjedzmy. Ciekawe, czy sprzedają po prostu jedzenie. Poszukajmy może jakiejś bardziej karczmy na nas. Może jakieś targi, jeżeli tu mają. Coraz później. Coraz późniejsza godzina. Chociaż i tak w tym przeklętym miejscu nie widać, która jest godzina. Ale pomyśl, jakby było wygodnie mieć urządzenie, które by ci mówiło, która jest godzina. Dosyć wygodnie, myślę. Nawet bardzo. Szukamy jakiegoś targu. Targu z czym? Z Jedzenie. jedzeniem. No dobrze. Bardziej po prawej stronie miasta. Miasto się rozciąga, im głębiej, tym więcej jest po prostu domów mieszkalnych. Front to jest tak naprawdę duża ilość właśnie sklepów z przeróżnymi rzeczami. Po prawej stronie jest też bardzo ładna kuźnia, zrobiona w kształcie mamuta. Wy nie wiecie co prawda, co to jest mamut za bardzo, może jedynie Ukharu, ale widać po prostu stalową głowę jakiegoś zwierza z wielkimi kłami, wystającymi parę metrów. To się znajduje nad kuźnią. A co do straganów, byliście parę godzin w tych podziemiach i trochę wam to się zeszło. To też wygląda na to, że jest lekko późno i tam parę rzeczy już zostało pozabieranych, no ale jednak znajdują się jakieś takie bardzo podstawowe produkty. Warzywa przede wszystkim, Warzywa. sery, suszone jedzenie. Czyli mięso też suszone. Dobrze, co chcecie kupić na targu? Suszone mięso, jakieś kilka warzyw. Okej, jakich? Y- Kupiłeś 2 kilo jakichś warzyw i ile tego suszonego mięsa? Dobra, też 2 kilo. Zapłaciliście za to 6 sztuk złota. Dobrze. Każdy po 1,5. Ja już zapłacę co jest moje. Trzeba się udać do tego tunelu znowu. Tak, sprawdzić. Znowu. Na nowo. Nie ten tunel. Trzeba sprawdzić, gdzie będziemy spać. No i idziemy do windy. Do windy. Idziemy na Gdzie piętro? trzeci poziom. Gdzie to -3. Miejmy nadzieję, że te krasnoludy, które tam spotkałem, będą
Przynajmniej chciały pogadać. Jak na razie różnie to wyglądało, zwłaszcza ze mną i Nel. Zjechaliście na 3. poziom, wchodzicie tam jest troszeczkę taka osmalony tunel. Idziecie do przodu i widzicie faktycznie kamienny dom. W otoczeniu niego jest spora ilość kilofów, wozów zawierających w środku różnego rodzaju rudę. No i jest domek. Jak mówię, jest niski. Ma niski strop. Na 1,50 m. Pukam do drzwi. Otwiera ktoś. Tak? Mówicie po wspólnemu? No, coś powiem. Dzień dobry. Tak proszę trochę, Nel. Potrzebujemy noclegu. Co prosisz na, żeby co? Nie, nieważne, bardziej tak się spojrzałem w jej stronę. Próbujemy oczyścić niższe poziomy i niestety dzisiaj nie Czyścić? daliśmy... Wy wydobywacie, ja? Drużyna dostała zadanie od Olwina Oscarsona, żeby odzyskać pewną rzecz na niższym poziomie. Niestety, Jakieś potwory się zalęgły. jaskinie Tu nie wszędzie. Wszędzie są potwory. są sprawą drużyny. No i drużyna sobie dzisiaj nie poradziła. Potwory jak ten mroczny elf. A mości krasnolud Oscarson, żeby było każde mości Ukharu wymawia bardzo sarkastycznie. Oscarson powiedział, że drużyna jeśli nie ma pieniędzy na kolejny noc, żeby udać się tutaj na spoczynek. Możecie tu się strzemnąć. Dziękujemy. I tak patrzę na resztę. Wchodzicie? No właśnie ona nas jakby zaprasza, czy stoi? Przepuszcza was w drzwiach. Okej, no to No ja to podejrzewam. wchodzimy. chylam się, ale wchodzę. 6 krasnoludów jest w środku. Witajcie. Serwus, strzałeczka. Hej! Serwus. Co do opisu tego miejsca, jak mówiłem, strop jest bardzo niski, bo na 1,50 m jest też wyższe piętro tego, też na 1,50 m, więc to w kuckach najlepiej będzie chodzić. Wiele krasnoludów się z wami wita, grają w jakieś kości. Ich jest 7? Łącznie tak. No dobra, Mają swoje łóżka, tylko że te łóżka są krótkie. Tak na 1,30 m. dla Ukharu starczy podłoga. Najwyżej mi nogi będą zwisać. To miejsce pachnie pyłem, wulkanem, drewnem, węglem, oliwą i solą. Ukharu ma pytanie do krasnoludów, jeśli może. No, co chcesz, Krasnoludy są górnikami. Jo, Jak radzą sobie w jaskiniach? no kilofi do przodu. Tak, dokładnie tak. Ma rozpadliny, wysowujące się ściany, strop. A no to się zdarzają, no dlatego trochę z nas ginie. To normalne. Mój ojciec, Koszarson, kiedyś znalazł ładny kamień, próbował go wyciągnąć. Cała ściana się na niego usunęła. A Ale potem wzięliśmy już ten kamień. A co sądzą o tunelach na poziomie 7? Tam nic nie ma, żadnej rudy. To nikt nie chodzi. Poza węglem, ale komu węgiel?
Która trzech dróg jest bezpieczna? Oni myślą, że każdy krasnolud zna każdy tunel. Patrzcie państwo. Nie no, Ukaru zakładał, że raczej po prostu może słyszeli albo byli. Czy elf zna każde drzewo? Nie no, nie każda. No. Ale w swojej okolicy większość, myślę. Nie, jak mówię, tam nikt nie chodzi. W którą stronę? Zależy po co. Trzeba za zapachami iść. Jakby drużyna chciała, może wynająć przewodnika. Ja mogę pójść. Wstaje taki najmniejszy z nich wszystkich. Z 90 centymetrów. Ile by chciał za taką usługę? Ale co bym robił dokładnie? Miałby przeprowadzić bezpiecznie drużynę przez tunela. Pomagać uniknąć naturalnych pułapek. Tropów, skał. Mam narażać życie i przeprowadzić was przez tunel. Myślę, że możemy się zgodzić na 80 sztuk złota. Mm, 40. Myślę, że możemy się zgodzić na 90. To jest więcej niż poprzednio zaproponowałeś. Bo widzę, że wam strasznie zależy. Nie no, Ukaru po prostu zapytał. A to mi się nie chce. 60. Kręci głową. 65. Ale wy z nim lepiej nie współpracujcie. On ma za mało lat. On ma dopiero 80. On nawet tych tuneli nie zna. To mniej ode mnie. Normalny krasnolud wie, że w niektóre tunele nie chodzi się bez 10 chłopa. A Ukaru ma w takim razie pytanie do całej reszty. Czy jakikolwiek z krasnoludów chciałby ruszyć za 40 albo 50 sztuk złota? Śmieją się. Panie, wie pan, ile my tu zarabiamy za te kopanie tej soli? Ukaru nie wie. Albo jak kto jakąś żyłkę znajdzie dobrą? Bo jak się trafi smocza stal. O. Czasem to i 500 sztuk złota wpadnie na miesiąc. A co krasnoludy sądzą o Olwinie Oscarsonie? Alvin Oscarson? Dobre runy robi. W przystępnych cenach. Alex taki większe oczy robi. W przystępnych cenach znaczy w jakich? No i te prostetyki dobre. Prostetyki? No prostetyki. Pierwsze słyszę. Co to te prostetyki? To te, no. Takie... A, to się inaczej nazywało. To się nazywało protezy. Nie słuchajcie go, on nawet nie wie, co mówi. Bo jestem młodszy. Ja jestem Gunnar. I dowodzę tą ekipą. Miło poznać. Można powiedzieć, że jesteśmy tacy anarchistyczni, bo nie ucieramy szlaków, tylko sami kopiemy. Masz brata? Mam brata. Dunara. Nie, Mudara. Albo chyba nie ma więcej pytań. Ani propozycji. Chciałem się zapytać, znaczy w tych przystępnych cenach. I ile znaczy przystępna cena za runę? Przystępna cena za runę? Cicho sieć, ty nawet run nie używasz. Ale fajnie wyglądają.
Zależy, no. Kapłani mają trochę taniej, oczywiście, czasem za darmo, jakąś tam się dorzuci. Zależy jaka siła, jaki materiał. Taka najtańsza. Najtańsza? Wydaje mi się, że najtańsze to chodziły jakoś tak, ale to zależy jaki efekt dają, bo to z 60. Taka dobra cena. Pucharu ma jeszcze pytanie. Jedzą sobie suchy chleb, popijają kozim mlekiem. Czy mają na stanie eksplodujące materiały? Kto ci powiedział? Taki jeden krasnolud. Jaki krasnolud? Stary. Jest dużo starych krasnoludów. Pucharu nie wie, jest to dopiero 2 dni. Niektóre dożywają długo. Znałem krasnoluda, co i 300 lat żył. Chciałem podzielić te jedzenie, które kupiliśmy na jakieś części, żebyśmy też zjedli kolację. Mhm. Te warzywa są słabej jakości. Ale mięso nie najgorsze. Pasują do sytuacji. W sensie przymarzłe lekko. Czyli Pasują do sytuacji. drużyna... krasnoludy nie mają wybuchających rzeczy. Może i mamy, ale po co ci? Drużyna światowych pokazuje na nas. Musi zawalczyć z latającymi konstruktami. Pucharu słyszał, że Eksplozjami? Podobno Jak się ktoś na tym nie zna, to potrafi 3 tunele zawalić. Dlatego potrzebujemy... Wszystko pu. Znałem jednego, To nie może być takie trudne. co chciał szybciej wszystko wydobywać. Wziął, podsadził 3 takie i pierdolnęło wszystko. Wszystko. 3 poziomy. To myśmy ten gruz przerzucali z 6 lat. dlatego właśnie potrzebowalibyśmy kogoś, kto nam pomoże. Oscarson mówił, że te konstrukty nazywacie golemami? Jakoś tak. Skrzydlatymi. A, to pozostałości. Tak, kiedyś była jakaś afera. Czy jacyś ludzie z Listmur dokopywali się do jakiegoś skarbca. Potem chcieli to zająć, bo niby historyczne. Jak to do zimowych wichrów leżało, czy kogo tam. Już nie pamiętam. Tam takie podobno były. A paru władców to sobie zakuło. Kamienne istoty, żeby strzegły ich grobowców, żeby nikt nie napadał i nie wyjmował rzeczy. Krasnolud krasnoluda nie okrada. Ale czy to jest normalne, że poza pilnowaniem swoich rzeczy zabierają inne rzeczy? Nie wiem. One głupie podobno. Myśli nie mają. Kamienne głowy stworzone z magii. To chyba te czarodzieje robiły. One to lubią się w ożywianiu wszystkiego. Nie zdziwiłbym się, jakby żywe nocniki powstały od nich. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale ostatnio to widziałem Co ci żyć podcierają. o druidzie, który ożywił piernika wielkiego. Nie żartuję. Co to piernik? Takie ciasto. A. My tu pól nie mamy. To też chleb rzadki. Tylko z Imperium mamy. Jesteście bardziej otwarci tutaj na obcą gospodarkę, więc
Może czasem chleb do Nie. was... Nie? Krasnoludy są numerem 1. Nie powiedziałem, że nie. Tylko... Najlepsze wszystko mają, nawet chleb. Jak nawet ich nie mamy. Ale jakbyśmy mieli... Jakbyśmy mieli... To byłyby najlepsze. Byłyby najlepsze. Były wykute w naszych piecach. Znaczy nie, one się mówi wypalane. Słowo na P. Pieczone. Pieczone chleby, tak. Nie. To brzydkie słowo. Wypieprzone? Wypiekane. 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 A co to pieprz? Cicho siedź. Jak ma 80 lat, to serio jest taki młody? O, Nie wiem. Nie wiem, nie znam się. jak człowiek ma 20, to stary? O, Sesek ma 20. Proszę. A tak z ciekawości, w jakim wieku jesteście dorośli? 50. Ale ja to bym powiedział, że 100. Póki się ktoś nie przypali, póki ktoś nie zrobi rozruby, to... No chyba, że kapłani, bo kapłani są mądrzy. Kapłanów się trzeba słuchać. No i są jeszcze berserkerzy, ale to z nimi to nigdy nie wiadomo. To taki... Ale jarlowie trzymają to dobrze. Berserkerzy to dzielni wojownicy. Wojownicy pięści. To muszą mieć pięści twarde jak skała. A oczywiście, że mają. Kubani, nie słyszałeś? Krasnoludy mają najlepsze pięści. Nigdy w to nie wątpiłem. Mówię po cichu. Ciekawe, czy krasnoludy mają najlepsze szodoje. Na pewno. Na pewno. Szodoj to chuj po orkisku. Kary jest... Widać zdziwienie na jego twarzy. Myślę, że na mojej też. Kiedyś piłem z jednym orkiem i tak chodził i mówił na ludzi, co tam siedzieli. Szodoj, szodoj. Szodoj. Mamy najlepsze szodoje. Lepsze od wszystkich. Znaczy, widziałeś wszystkie? Szturcham Lloyda łokciem. Patrzę na ciebie, a ty śpisz na zewnątrz. Akurat właśnie chciałem już iść spać. Paru może opowiedzieć śmieszną historię Dobranoc. o szodoju. Jak krasnoludy są zainteresowane. Najlepsze szodoje. Ukharu nie zaprzecza, ale może opowiedzieć śmieszną historię. No słuchamy. Ukharu długo mieszkał 4 z nich śpi. Ukharu długo mieszkał w Listmur. I jak wyjeżdżał, to taki Osesek. Dobre miasto, powinno być przez krasnoludów przejęte. Ukharu pracował z jednym krasnoludem. Był jego pomagierem. Mniejsza. I ten Osesek, w sensie człowiek, twierdził, że on od Ukharu kupi jego wyroby kowalstwa. Zawoła. Tura znaczy się. On myślał, że W. No to Ukharu się zgodził. I niech krasnoludy zgadną, jak nazwał ten człowiek tego Tura. Człowiek nazwał go jedynym słowem orkijskim, jakie znał. Ale to słowo było Szodoj. A, Teraz Ukharu jeździ na Szodoju. chuju jeździ. Można powiedzieć, że Ukharu ma 2 Szodoje.
Ja tu chcę jakiś rzut na gawędziarstwo albo coś. Na gawędziarstwo. Nie, atmosfera jest... Oni tam grają w kości. Mhm. Większość śpi. Można się przysiąść, można zagrać. A swoje kości masz? Mam. To ja też siadam obok. Bierzemy partyjkę. O, Ukharu idzie spać. Ty, człowiek, wracaj. Jeszcze raz Dziękuję. tak powiesz, a wrzucę cię do wulkanu. Nie. No to co? Tak gramy? Dziękuję za możliwość krasnoludy, serio, to najlepsze. Ty, elfie dziwne. Mhm. Nie ty. Kobieta. Wow. Pierwszy raz słyszę, że to nie ja jestem dziwny. O co gramy w kości? Ach, za dużo nie mam. Dam kill off. Niech będzie. Ja mogę dać... Ja mogę dać 5 sztuk złota. O, co za kill off? To najlepszy kill off, bo krasnoludzki kill off. No to ja się dosiadam. To Ruben zatem dorzuci drugie 5. Ja, proszę państwa, mogę założyć się o pół litra bardzo dobrego trunku z dalekich stron. Z dalekich to znaczy niedobra. Oj, jeśli pan chce się przekonać, mogę dać łyka dla spróbowania. Nie chcę. Nowe, złe. To co, gramy? 10 sztuk. 5 ode mnie, 5 od Ruvena, niech tak będzie. Ja tylko nachylam się do Nel. Mam tylko 4,5. Biedaku. Dorzucę się jedną sztukę dla Ruvena. Dobrze. No zatem zagrajmy w kościanego pokera. Zasady są bardzo proste. Mamy 5 kości. Każda kość jest 6ścienna. I no wiadomo, jak trochę w pokerze, można mieć streeta, fulla, 2, 3, 4, 5. Znaczy 5 to full. Więc zaczynajmy. Kości 5d6. Każdy z nas? No nie, tylko i wyłącznie ja i Nel. Dobrze. Bierze taką kamienną planszę i wrzuca do środka. Będę 2 przerzucać. Mhm. 2 pary. 2 pary. Czekam aż zbierze swoje kości. Zbieram. W takim razie biorę swoje i rzucam. Przerzucę 5, 3 i 2. 2 pary. Większe. Gramy dalej. 1 punkt dla ciebie. Niech tak będzie. Biorę swoje kości. On przytula je do serca, po czym wyrzuca. D4 i 1 przerzucać. Może coś się trafi. Oj, mamy. Kuchnia. 2 pary, 2 szóstki i 2 dwójki. Zobaczmy zatem jak u mnie. Rzucam. O, Psia krew. widzę, że szykuje się wygrana. No, wygrałaś. Masz wziąć mój kill off. Ale nie ten, którym pracuję. Taki inny. On też dobry, bo krasnoludzki. Niech tak będzie. I zbieram kości. Chowam je z powrotem. Wyciągam do niego rękę. Bardzo dobry pojedynek. Gratuluję. Tak mówię ciszej do Ruvena. Dawno nie widziałam, żeby ktoś tak dobrze grał w kościanego pokera. Już przez chwilę myślałam, że przegram.
Powstrzymuję się od śmiechu. I tylko tak wymówczo skinam głową. On przechyla coś, co też wydaje się mieć taką mleczną barwę i mówi: Berka nicht des Bes. Berka nicht des Bes. Wegna Bes. Eir fala elda. Bla masal drei. Berka nicht des Bes. Berka nicht des Bes. Wegna Bes. Habera. Hale. Fala elda. Czas spać. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Niech Arkad nas ogrzewa tej nocy. Potakują. I zasypiają. Wszyscy. Zamyka drzwi. Od domu też ten krasnolud. No i dobra, i tutaj zakończymy tą przygodę. Moi drodzy, koniec. Skorzystaliście z uciech ciała i ducha w oberży pod brodatą bramą. Było miło, było dobrze. Najedzone brzuchy, pełne dobrego trunku i jedzenia. Potem nagła zmiana. Życie jest nieprzewidywalne. Losy Aszy mają wiele krętych dróg, ale także losy różnych innych smoków. Kto wie, który męta i mąci tę historię. Wiem jedno. Nawet porażka może doprowadzić do czegoś pozytywnego. Ale do czego? No, nie wiadomo. Ale myślę, że czas pokaże. Czy nasi bohaterowie powrócą do jaskini? Uda im się i wrócą? Naprawdę tego nie wiem. Ale wiem jedno. Że zobaczymy się. Na następnej następnej sesji. Dziękuję serdecznie za słuchanie, dziękuję za granie. Było Dziękujemy. bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Było bardzo miło. Dziękujemy. Game Masterze za prowadzenie tej wspaniałej historii, Oraz dziękujemy słuchaczom. za wysłuchanie tej wspaniałej historii. Tak, i dziękujemy też aktorom za odegranie. I jakimś dziwnym trafem wychodzi na to, że każdy krasnolud brzmi tak. Nie wiem, jak to by się stało, ale po prostu dywagacje głosów krasnoludów są strasznie dziwne. No nic, trzymajcie się. Hej! Bye bye. Cześć! Bye bye. Bye.